Tak więc jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej, jedziemy popularną R10, chcemy pokonać trasę od Świnoujścia do Gdańska, zahaczając oczywiście o Hel. Jak nam się to uda, zobaczymy, co przyniesie nam dzień. Jak się przebujaliśmy troszeczkę po Świnoujściu R10, dojechaliśmy do promu. Tak to wygląda. Otoczenie promu nie jest jakoś zbyt fajne, blokowisko jakieś, no ale cóż, dalej będzie na pewno zajebiście. Teraz jedziemy do Międzyzdroi ze Świnoujścia. Trasa póki co jest fajna, taki leśny trakt, nie jest to trudne, fajne, nawet się jedzie. Jedyne co, to ten wiaterek, raz z przodu, raz z tyłu, ale da się przeżyć, także jedziemy. Tak na serio to mieliśmy jechać szlak Orlik Gniazd od domu do domu, ale gdzieś jakoś tak wpadł temat przejechania wzdłuż Bałtyku i tak od słowa do słowa i oto jesteśmy tutaj z Oskarem. Wjechaliśmy teraz do Międzyzdroi. Ja tu byłem wiele lat temu. Naprawdę pozmieniało się niesamowicie. Tu jest jeszcze taka zabudowa fajna, ta starsza. Natomiast bliżej brzegu, kurde, to wybudowali takie wieżowce, takie nowoczesne apartamenty, że normalnie nie do poznania. Tutaj pasaż pod Gryfem, no tego nie było przecież. A ja tu byłem, 20 lat temu, albo coś koło tego. Każdy, kto jechał wzdłuż wybrzeża, wie jedno, że największą przeszkodą nie są podjazdy czy słońce, ale jest nim wiatr. I co dziwne, zawsze wie nie w tą stronę, w którą powinien. Jesteśmy uratowani. Mamy wodę i coś do żarcia. No i proszę, załapaliśmy się na podniesienie mostu zwodzonego w Dziwnowie. Pobierowo, 12 godzina. Leniwie tutaj ludzie do życia chyba podchodzą. Może z racji tego, że wiało wczoraj, przedwczoraj. No popatrzcie, na razie nikogo nie ma. No opałów może też nie ma, bo jest 20 stopni, ale dla mnie ciepło. Tu grupa harcerzy. Brawo! No i dojechaliśmy do Trzęsacza, słynne ruiny kościoła, który był oddalony o, nie wiem, 2-3 km od linii brzegowej, natomiast może go zabrało i zostało tylko tyle. Mam wrażenie, że cały czas ktoś nas śledzi. Aha, kurde, patrzcie go, to on. I gdyby ktoś się pytał, czy trzeba się przygotować do takiej wyprawy, no coś trzeba jeździć, dlatego że mogą boleć potem 4 litery, nogi mogą boleć i kręgosłup może boleć, wszystko może boleć. Dlatego dobrze byłoby pojeździć jakiś czas przed tym, żeby wyruszyć na taką wyprawę. No i jeszcze potem dochodzi też spanie, czy chcemy spać w namiotach, czy na kwaterach. To też jest dosyć ważne, bo jak ktoś nigdy nie spał w namiocie, no to po prostu się nie wyśpi. A tak to wszystko inne da się załatwić. Mamy już w nogach 100. Cały czas jedziemy R10, wiadomo, tak jak mówiłem wcześniej, czasami gdzieś zjedziemy z R10, żeby coś fajnego zobaczyć. No i dojeżdżamy do Mrzeżyna, gdzie zjemy sobie długo oczekiwany, jakiś smaczny, pożywny posiłek. No nie? No. To jest nas dwóch.
przegłosowane na 2. I oto przed nami Rzeżyno. Przed II wojną światową miejscowość należała do Niemiec i nazywała się Rogemünde. Zasuszona kawa i deserek. Co ty na to powiesz? Chyba smakuje. No i niby przejechaliśmy około 105 km, jesteśmy przed Dźwiżynem, ale te wiatry dzisiaj to troszeczkę nam dały popalić, nie? Tak nie jest tak, że padamy ze zmęczenia, ale już czuć odrobinkę i w nogach, i w zadku, nie? A jak długo będziemy jeszcze jechać? Nie mam pojęcia, bladego. Nie wiem, po prostu to jest na spontana taki wyjazd i ja mam w cholerę czasu. Oskar tym bardziej, bo ma wakacje od szkoły, no to zobaczymy. Jesteśmy tuż przed Kołobrzegiem. Co tam, Oskar? Nie ma źle, nie? Znaczy, no nogi palą, nie? No to nie jest jakby... No takie łatwe, nie? Ja teraz widzę, że węgle. Ja już kuźwa swoją porcję zjadłem. No co? Miałbym 3, to bym zjadł 3. Dobra, jesteśmy już blisko Kołobrzegu. Będziemy myśleć, co dalej. Mieliśmy się zatrzymać na nocleg w Kołobrzegu, no ale zrobiło się na tyle fajnie, że chyba jeszcze trochę dalej pojedziemy. Jeszcze mi się rower wywrócił. A stoimy gdzieś tu koło Kotwicy Kołobrzeg prawdopodobnie. Jakiś stadion jest. No ale nieważne. Zrobiło się tak fajnie, jakoś po tym obiedzie i odpoczynku siły nam przyszły. No chyba jeszcze zrobimy te parę kilometrów. Czy nie? Na pewno. No to decyzja od Oskara zależy. A ja tu tylko jestem taki gość obok. Co by nie było, trzeba się troszeczkę zregenerować i jesteśmy w Ustronie Morskim. Właśnie w tej miejscowości, gdzie w 2023 roku miałem podróż poślubną. Pozdrawiam moją kochaną żonę. No i co, idziemy zaraz na miasto. Pokoik taki, nawet fajny, taki landrynkowy. Na razie namiot bardzo dobrze się spisuje na rowerze, bo póki co jeszcze go nie rozstawiliśmy, ale chcieliśmy po prostu dzisiaj w komfortowych warunkach się przespać, umyć i w ogóle, nie? Namiot może się jeszcze przyda, no zobaczymy. Kurwa, patrzcie to. Ledwo kurde przejechaliśmy może ze 100 metrów. Oskar mówi, łańcuch spadł. Mówię, nie spadł. Podejdziemy chyba do serwisu i zobaczymy, czy się coś da zrobić. Już jest bardzo wcześnie rano. No nic nie może być, kurde, przecież pięknie, nie? Bo to przecież nie byłoby przygody. No i skończyło się na tym, że musiałem kupić całe nowe koło, poprzekładać tylko dętkę i oponę, kasetę, no cały bębenek szlak trafił, nie? No troszeczkę więcej wyjdzie mnie ta podróż, no ale tak jak mówię, zawsze się coś musi dziać, nie bez przyczyny prawdopodobnie. Dobra, montuję, bo kurde czas leci, bo już jest prawie 12. Tu brązki przywitały nas
remontem drogi można było jechać tam dalej, ale my wybraliśmy akurat ten kawałeczek, bo szybciej. Prawo. Tak mi pokazuje. Chociaż czekaj. Tam widzę. No. Jesteśmy w Mielnie. Podobno każdego potrafi zniszczyć to miasto. Nie zgadniecie, co się stało. Pana u Oskara. To już dzisiaj trzeci przypadek. W dodatku jeszcze Oskarowi poszła. Nie wiem, czy kurde to jest siła złego na jednego, czy co, kurde. Nawet mi się nie chce kleić kuźwa tej dętki, tylko po prostu mam dętki na wymianę. No co zrobię? Podpompowałem trochę i słyszę, że lekko ucieka. No albo... Przyroda piękna. Zjedliśmy obiad. Ale jakoś tak morale w ogóle nie wiem, osłabło, po prostu osłabło te morale, nie wiem, możliwe dlatego, że dzisiaj były sporo tych awarii takich, dużo żeśmy czasu na tym stracili i nie wiem, te węgle chyba muszą dopiero dojść do brzucha, do głowy, może się być lepiej jechać. A poza tym tu jest fajny zapach zboża. Dobra, jadę. Zawsze znajdziemy choćby minutkę na zabytki, chociaż jest to odpoczynek. Co by nie mówić, ale do obory dzisiaj nie będziemy włazić. Bo nie. No, niektórym za mocno wchodzi słońce, alkohol. No, jesteśmy w Darłowie. Humor już się troszeczkę poprawił. Akurat jedliśmy tutaj Cafe Wenecja, jakieś dobre smakołyki. I dobre słowo usłyszeliśmy, także jedziemy jeszcze trochę. W Jarosławcu tętni życie. Zatrzymaliśmy się tutaj dzisiaj na noc. A dzisiaj był porąbany dzień od samego rana. Nie wiem, ile przyjechaliśmy? 185? Metrów i nam się Oskarowi się rower spierdzielił, nie? Bęben cały poszedł. No i co? No i trzeba było koło kupić. No i co? Potem jak wyjechaliśmy, już o 12 godzinie wyjeżdżaliśmy? No i ledwo wyjechaliśmy i jakiś gościu wyjeżdżał, no i Oskar musiał, gwałtownie skręcił i zahaczył o krawężnik. No i co? Odpiął się całe zapinanie z koła, a potem pojechaliśmy dalej do sklepu Dino. I tam Oskar mówi, co ty mówisz, że... Że przerzutki jakby cały czas jest na jednej przerzutce. No i ja tam patrzę, a tam nakrętka spadła i był taki gościu z 2 synami. Też przyszedł z narzędziami i po prostu nam pomógł, nie? To żeśmy to tam razem zrobili. W porze, że takiego gościa spotkaliśmy, nie? No i pojechaliśmy do Mielna. Mielno, które każdego potrafi rozpierdzielić. I co się stało? To niemożliwe, nie? No, dętka poszła. Na koniec już No. przygód z rowerem. Kurde, i powiem wam, że no siła złego na jednego. Kurde, chciało nas pokonać, nie udało się. I jeszcze potem jak wyjeżdżaliśmy z Mielna, objechaliśmy całe jezioro, Jamno, no to zaczęło tak wiać nam w nasze facjaty, że nie szło jechać, nie? Po prostu odechciewało nam się. Obiad jedliśmy, ale mieliśmy po prostu gąbka prawie, że nie. Dobrze, że w Darłowie żeśmy się siedli, zjedliśmy coś słodkiego i po prostu
Oskar mówi, jedziemy do Jarosławca, nie? No i tak dojechaliśmy, jesteśmy właśnie tu. A za chwilę będzie mecz Hiszpania-Belgia, także my sobie robimy chill out i rano zobaczymy co dalej, nie? A ktoś zapyta, kurde, po co wieziecie te namioty? No, po prostu, żeby nogi sobie zrobić, nie? Bo na siłowni dawno nie byliśmy. I tyle. No i jedziemy właśnie trzeci dzień. Wyruszyliśmy z Jarosławca. I taki troszeczkę bardzo rzeźki poranek. No ale całe szczęście, że nie wieje tak jak wczoraj, czy pierwszego dnia momentami, nie? Ale co nas dzisiaj czeka, zobaczymy. Na razie jest dosyć przyjemnie, mimo że rzeźko. Spójrzcie na to. Zboża, piękna tutaj taka alejka między drzewami. W cholerę niebezpieczna dla samochodów, jak szybko jadą. A jadą szybko niestety. Ale poza tym jest fajnie. Trzeci dzień. My już tak po jakimś tam pierwszym śniadaniu, teraz takie tak jakby drugie w trakcie sobie jedziemy. Jesteśmy za Ustką, gdzieś tam kierujemy się w stronę rowów, ale miejscowości rowy, nie takich, o których ktoś może sobie pomyśleć. A teraz tu patrzcie, droga betonowa. O, kurde, patrzysz Peter, kurwa, bo będzie czołówa. I powiem wam, że też się przyjemnie jedzie, prawie tak samo jak po asfalcie. To nie są te patatajki, takie płyty betonowe, nie? Które każdy zna i które nie są zbyt fajne, takie upierdliwe. Cześć! Żeby ta wyprawa miała jakiś taki fajny smak, to nie pędzimy tak na złamanie karku i tylko patrzymy na kilometry. Korzystamy też z dobrodziejstw naszego państwa, czyli odpoczynek, kawa, jakieś gofry sobie jemy, nie? Czasami się zjeździemy z tej R10 i po prostu podążamy wzdłuż linii brzegowej, ale niekoniecznie tą trasą, nie? Ale jest w ogóle spoko. A tu jest mój powrót do przeszłości. Już tu kiedyś byłem, w 2002 roku. Przyjechałem tutaj osobiście sprawdzić, czy coś się zmieniło. Fajnie tu jest. Trasa taka może batatajka, ale te drzewa robią wrażenie. W nocy, żeby tu iść, to musi być, kurde, fajnie. A owady latają, no. Bo mi się odbijałem od okularów co jakiś czas. To lepiej nic nie gadać, bo połkniesz muchę tak jak ja przedwczoraj. Polska to piękny kraj. Tak zróżnicowany. W tej chwili jesteśmy w Klukach, czyli miasto w kratkę. Podobno. Miasto, nawet nie miasto, co wieś, domy w kratkę. O, tak, tu miałem, że są takie kratkowane te domki. No i fajna trasa, co nie? Tylko żeby nie wpaść tutaj gdzieś. Takie, uwaga, tu jest taki mocny uskok. No to tu się człowieku trochę może umęczyć.
O. To na razie jest najtrudniejszy odcinek, jak tu jedziemy. Jedziemy R10, ale tą trudniejszą. Niektórzy wybierają skrót asfaltem, natomiast my z Oskarem wybraliśmy taki trudniejszy odcinek. Kurde no, przygodowy, nie? Łatwo nie ma, naprawdę, ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. I patrzcie jaka akcja. Kurwa. Trzeba zdjąć kurwa buty w nogi. Normalnie przejść. Z butami w rękach. W imię czego? Teraz zobaczymy jak Oskar. Ściągaj buty. Czekaj, to muszę pomyśleć czy jest. Nie, normalnie. Widzisz, wody jest dotąd. I ty. Chyba jest specjalnie ławeczka przygotowana do takiej kuźwa rzezi. Nie, to już było za mocno. Nie dotykaj tych. Bo nie wiem, bo to jest podobne do barszczu, ale u nas Polska też jest taka roślina podobna. Jesteśmy uratowani, chyba wyjechaliśmy teraz z tych największych bagien. A spotkaliśmy takich państwo tam wcześniej, pytali się czy jeździmy hardkorowo jak twardziele, czy jak luzacy, czyli objeżdżają wszystko. A wy no, na twardo. No i tak zrobiliśmy. A wiecie co jest najlepsze w tej wyprawie? To to, że my z Oskarem de facto nic nie musimy. Mamy nakreślony tylko plan R10, ale jedziemy bez pośpiechu. Nie wiemy gdzie będziemy de facto spać wieczorem, co będziemy jeść i gdzie będziemy jeść. To wszystko na spontana, taka jazda. Po prostu jedziemy, gadamy ze sobą o rzeczach poważnych, o mniej poważnych, o jakichś głupotach, śmiejemy się z byle czego. A są też i chwile, gdzie po prostu jedziemy w milczeniu, pozostając myślami sam na sam. A to też jest fajne. Tego czasu mamy ze sobą tyle, że po prostu ta więź rodzinna się scala. I nie dadzą tego żadne wakacje all inclusive, czy takie właśnie wypady hotelowe. Uwierzcie mi. I po raz drugi nas spotkało przyjemność, czyli kapcia złapaliśmy. Mam dętkę jeszcze jedną. Okazało się, że mam wentyl samochodowy, ale że wczoraj zmienialiśmy koło, dzisiaj sprawdzam, patrzę, pasuje, nie? Ale skończył się zapas dętek, także mam łatki nawet jakby co. I zaraz będę chciał to wykorzystać. Jednak musiałem kleić na bieżąco tą wczorajszą oponę i dzisiejszą, bo ta z dętką samochodową niestety była tak gruba, że wywalało mi tu kurde oponę, nie? No, straciliśmy kawałek czasu, nie? Bo tam wiadomo, skleić jedną, drugą, poczekać, sprawdzić czy działa, nie? No zobaczymy, kurde, jak dalej powiedziemy. Mamy jeszcze 25 km dzisiaj do przejechania. Nawet nie wiem gdzie jesteśmy. No jak ja, Ulinia? Albo coś takiego? Ulinia chyba.
No, nie wiem. Najwyżej będziemy rozkładać namiot, którego w końcu wieziemy i będziemy spać, nie? No, tyle. Lecimy, bo szkoda czasu. Normalnie prawie bylibyśmy na miejscu, gdyby nie ten kapeć. A tak to... No kuźwa, no trzeba kopać leżącego, nie? Jeszcze teraz dodatkowo deszcz nas przywitał. Jak tak popatrzymy, tam daleka niby nie, a tu jakaś taka chmura się nad nami uwaliła. No i to tak jak wczoraj, siła złego na jednego. Ale nas jest dwóch. No myślę, że kurde, poradzimy sobie ze wszystkim. Oby. Ja jestem dobrej myśli. Także ciśniemy na razie. Tak jak tam wcześniej na przystanku mówiłem, 25 km gdzieś. No to troszkę zostało, nie? No ale trzeba pedałować. No, jeszcze nie wiem, nie ubieramy się jeszcze w kurtki, bo na razie to jest taki mały deszczyk, ale kto wie, czy na najbliższym przystanku, a widzę, nie ubierzemy sobie kubraczków. Jesteśmy za Łebą, nie wiem, jedziemy na Białogórę. Tutaj też jest taki krajobraz, no powiedzmy, że takie wydmy, brudne co prawda, nie takie jak tam, ale coś w tym stylu. To taka namiastka tego wszystkiego, ale wygląda dosyć ciekawie. Tutaj w ogóle zagrodzone, o jakie kurde pole. Wojskowi by mieli miejsce do zabawy. A potem na spokojnie poczytałem, dowiedziałem się, że przejeżdżaliśmy przez Lubiatów i w tym miejscu powstanie elektrownia atomowa w Polsce. Pierwsza nieudana miała być w Żarnowcu, ale się nie udało, no to możliwe, że teraz się uda. Jest już 19 godzina. Jesteśmy już prawie że na miejscu w Białogórze. A teraz popatrzcie tutaj, tego nie widać tak może z kamery, ale korony drzew są tak gęste i zrobiło się tak ciemno, że aż musiałem lampę tutaj załączyć, nie? Żeby jechać. 4. dzień, wyruszyliśmy z Białogóry dzisiaj o 9, dlatego że coś tam meczu oglądaliśmy wczoraj, a w ogóle jakoś tak ta pogoda dzisiaj jest całkowite zachmurzenie. Może nie jest jakoś wybitnie zimno. Jest niedziela. Ja mówię, kupię coś do jedzenia. Dobrze, coś wczoraj kupiliśmy niewiele, na kolacji zostało. Także jak wjedziemy w stronę Dębek, tam podejrzewam, że coś będzie już otwarte albo dalej. Nie? No i tak postanowiliśmy, że z tej R10, no bo wiadomo, że ona nie leci tak na Hel, leci teraz do Gdańska, będzie leciała. My chcemy na Hel jechać, a tam zobaczymy, co będziemy robić dalej. Nie? Czy powrót promem, pociągiem, czy na rowerach. Nie mam pojęcia. No i jeszcze jest taka sprawa, że jednak rano patrzę, tak dosyć nisko ciśnienia było w oponie z tyłu, było Oskara, no to będziemy walczyć dalej. Hej. Siema! Młody jak się radzi? A co ma co nie radzić? Tam gdzieś jest Gdańsk. Tam ten rejon. Blisko, coraz bliżej. Jesteśmy już prawie u samego Helu. Teraz to jest tak, góra, dół i tak non stop. Natomiast my już cieszymy się w zasadzie, że prawie końcowa.
Dojechaliśmy do Helu ze Świnoujścia. Ciężko dzisiaj było, naprawdę. Słuchajcie, jak to wygląda pięknie. Świetnie. To zastanawiam się, czemu nikt tu na nas nie czeka z jakimiś balonami i pontonami. No i potrzeba matką wynalazków. Okazało się, że nie idzie wrócić do domu w ogóle. Przyjechaliśmy tutaj do Gdyni. Załapałem jeden bilet na rower, a drugi za 3 dni mogłem załapać, nie? No to poszukaliśmy trochę. Poszliśmy po scratch taki, zrobiliśmy trupa, nie? Będziemy wieźli trupa, po prostu nie wiem, coś tam wymyślimy, że to jest rzeźba, nie? 2 koła i do roweru mam zapasowy i tak postaramy się wrócić do domu, nie? Żeby nie czekać 2 dni tutaj w Gdyni. Nie, to jest chyba niezrozumiałe, że jest sezon, a po 6 rowerów czy 4 rowery wchodzą tylko na skład, nie? Zobaczymy, jak to się uda, ale myślę, że dobrze będzie. No i tak podsumowując ten wyjazd, wspaniała sprawa, parę przygód było. Jechaliśmy głównie R10, czasami gdzieś zmieniliśmy szlak, żeby coś zobaczyć, ale naprawdę niewiele. Gdzieś wracaliśmy z powrotem. Zauważyłem też, że jest i stary i nowy szlak R10, czasami równolegle gdzieś te trasy lecą. Jedne są łatwiejsze, jedne są trudniejsze, tak jak w Klukach. Nie wszyscy chcą jechać przez te bagna, które my jechaliśmy. Można gdzieś tam okrężną drogą jechać. Trasa jest zróżnicowana, jest sporo asfaltu, naprawdę zrobiło się już sporo. Dużo jest też szutrów, ale takich naprawdę fajnych, takich powiedzmy, że premium. Są też płyty ażurowe, betonowe, jakieś takie kocie łby też gdzieś tam są. Pod górę też jest troszeczkę, ale każdy sobie powinien nam dać radę, bo naprawdę trasa jest taka dosyć przyjemna. Jeśli chodzi o namioty, przydały się po to, żeby wytrenować nogi dosyć mocno. Nie nocowaliśmy ani raz pod namiotem, dlatego że ceny na polach namiotowych prawie były identyczne gdzieniegdzie, gdzie spaliśmy na kwaterach, na jakichś domkach, nie? Za domek gdzieś tu 140 zł, pełny luksus. Na jednym polu namiotowym wyliczyłem 95 zł chcieli. No to luksus czy pola namiotowe. No w ogóle na tych polach namiotowych to już nie jest to co kiedyś, że zajechało się nad morze i mamy koło namiotu rodziny, znajomi, całe bandy gdzieś były. Teraz tego nie ma. No ale mniejsza o mniejszość. Ta trasa wzdłuż wybrzeża R10, można jechać do Helu, tak jak my pojechaliśmy. Można jechać w stronę Elbląga, przez Gdańsk, można jechać jeszcze przez Stegnę, na Piaski. Jest parę opcji, każdy wybierze coś dla siebie, myślę. Warto to przejechać. My się świetnie tam bawiliśmy z Oskarem. No mówię, tak jak mówię, troszeczkę było nam pod górę, no ale daliśmy radę, nie? Jak to mówią, choćby skały strały, to my się nie poddaliśmy. No i na sam koniec wychodzi z nas natura Polaka, bo też pokombinowaliśmy, nie mieliśmy jak wrócić do domu. Jeden bilet na rower był, no to drugi spakowaliśmy jako zwykły bagaż. Po prostu wsiedliśmy w pociąg, nikt się tam nie dopieprzał, nikt nie sprawdzał, po prostu wrzuciliśmy ten rower poskładany do góry i przejechaliśmy całą trasę. Także polecam też pokombinować trochę, bo warto i takie po takiej podróży będą naprawdę wspaniałe wspomnienia. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Hej!